Państwu. Jest mi bardzo miło, że mogę przedstawić referat podczas tegorocznej konferencji Pracowni Kultury Muzycznej i Folklorystyki. Referat dzieła Karola Szymanowskiego w interpretacjach Jerzego Godziszewskiego, referat, którego tematyka jest dla mnie w pewien sposób bardzo szczególna. Ze sztuką wykonawczą profesora Godziszewskiego po raz pierwszy zetknęłam się w 2008 roku, gdy w stulecie urodzin Oliviera Messiena w białostockiej filii Uniwersytetu Muzycznego wykonał recital monograficzny. Recital ten zrobił na mnie kolosalne wrażenie. Do dziś pamiętam komplet preludiów, pamiętam wybór etiud rytmicznych, wybór z 20 spojrzeń na dzieciątko Jezus, pamiętam dwa bisy, dwa urocze utworki, równie uroczo zapowiedziane jako dwa małe ćwiczenia przeznaczone do doskonalenia gry awista. Pamiętam też seminarium, które dla młodych pianistów dzień później prowadził profesor Godziszewski. A kilka lat później znalazłam się w Bydgoszczy, gdzie dane mi było być regularnym uczestnikiem koncertów profesora, jakie odbywały się w naszej uczelni. Przez pewien okres czasu byłam również studentką w klasie fortepianu profesora. Dlatego właśnie dzisiejszy referat jest dla mnie bardzo szczególny. Jest i brakujący element. Nad muzyką Szymanowskiego nigdy bowiem wspólnie nie pracowaliśmy. Szanowni Państwo, dzisiejszy referat chciałabym rozpocząć od pytania dlaczego? Dlaczego Szymanowski i Godziszewski? Dlaczego zestawiamy ze sobą te dwa nazwiska? Otóż odpowiedź jest prosta. Z twórczością pierwszego z wymienionych, drugi z wymienionych bardzo mocno związał swoje życie artystyczne. Jako skądinąd laureat konkursu chopinowskiego z 1960 roku działalność swoją zogniskował jednak profesor Godziszewski wokół muzyki pierwszej połowy XX wieku. Grał więc utwory kompozytorów francuskich Debussy'ego, Ravela, Franka, również działającego przez długie lata w Paryżu Federico Mompou, ale także muzykę Bartoka, Prokofiewa, Skryabina i właśnie wpisującego się w główne nurty twórczości europejskiej Karola Szymanowskiego. Swoją fascynację twórczością wybitnego polskiego kompozytora Jerzy Godziszewski opisał następująco. To było jeszcze w trakcie studiów, kiedy czasy nie sprzyjały poznawaniu nowej muzyki. Usłyszałem pierwszy koncert skrzypcowy Szymanowskiego w wykonaniu Wandy Wiłkomirskiej. Zrobił na mnie niesłychane wrażenie. Potem usłyszałem Maski grane przez Andrzeja Czajkowskiego i już wiedziałem, że muszę bliżej poznać tę twórczość. Odpowiadał mi specyficzny klimat tej muzyki. Zacząłem wykonywać i nagrywać kolejne utwory i, kiedy mogłem sobie powiedzieć, że już całkiem nieźle znam twórczość Szymanowskiego, okazało się, że już niewiele z jego utworów fortepianowych zostało mi do zrobienia. Ani się więc obejrzałem, jak nagrałem całość. Oczywiście nie wszystkie utwory Szymanowskiego są mi bliskie w równym stopniu. Najlepiej czuję się w pochodzących ze środkowego okresu twórczości kompozytora, który nosi miano impresjonistycznego. To uproszczenie. Klimat i kolorystyka są tam rzeczywiście impresjonistyczne, ale w powiązaniu z romantyczną emocją. A więc Maski, Metopy, etiudy op. 33, również trzecia sonata, choć ona jest już trochę inna. Niech uzupełnieniem tych słów będzie też krótka wypowiedź pianisty dla programu Drugiego Polskiego Radia, w której wyjaśnia, co ujęło go w muzyce Karola Szymanowskiego. No więc jakiś klimat tej muzyki jednak przede wszystkim. To zresztą już wtedy zacząłem poznawać właśnie te utwory nie najwcześniejsze, właśnie jak Maski czy Metopy. I to mnie zafascynowało, jakoś się do tego bardzo zbliżyłem. To był okres właśnie szymanowski, wtedy też Ravel, Debussy może już trochę wcześniej był znany, ale zresztą Ravela też w końcu całego grałem. I właśnie muzyka tego okresu. Zanim przejdę do kolejnego pytania, pochylmy się chwilę nad muzyką. Zapraszam do wysłuchania dwóch miniatur, Krakowiaka i Mazurka z cyklu 4 tańców polskich, nagrania nigdy dotąd niepublikowanego. Tak więc, drodzy Państwo, tylko dziś, tylko w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, tylko na konferencji Pracowni Kultury Muzycznej i Folklorystyki, specjalnie ze zbiorów bydgoskiej fonoteki, Jerzy Godziszewski w muzyce Karola Szymanowskiego.
kolejnym pytaniem, które chciałabym postawić, jest pytanie co? Co będzie przedmiotem naszych dzisiejszych rozważań i dociekań? To z jednej strony wykonania koncertowe, których ślad zachował się w licznych relacjach i recenzjach, a z drugiej nagrania płytowe. Muzyka Szymanowskiego towarzyszyła Jerzemu Godziszewskiemu na przestrzeni całej jego kariery artystycznej. Wykonywał wszystkie przeznaczone na fortepian utwory polskiego twórcy, w tym często w recitalach monograficznych. Utwory te miał nieustannie w repertuarze, czego przykładem może być na przykład nagłe zastępstwo na Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku w 1979 roku, gdy dzień po własnym, zaplanowanym recitalu fortepianowym wykonał nadprogramowy recital kolejny, właśnie z utworami Szymanowskiego. Punktem kulminacyjnym może być też rok 1982, 100. rocznica urodzin kompozytora, gdy Jerzy Godziszewski wykonał publicznie wszystkie przeznaczone na fortepian kompozycje polskiego twórcy. Pokłosiem tego wydarzenia jest swoiste opus magnum Jerzego Godziszewskiego, nagranie dzieł wszystkich Szymanowskiego. Nagranie to w 1998 roku uhonorowane zostało Nagrodą Polskiego Przemysłu Muzycznego Fryderykiem, otrzymało też nagrodę Fundacji imienia Karola Szymanowskiego oraz uznane zostało przez miesięcznik Studio płytą roku. O nagraniu tym podczas procedury nadania profesorowi Godziszewskiemu doktoratu honoris causa Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w 2007 roku napisano: niewątpliwie najlepsze w historii fonografii. Utwory Szymanowskiego pianista wielokrotnie nagrywał też dla Polskiego Radia. Kilka miniatur ukazało się również na solowej płycie nagranej dla firmy Blitner. Z orkiestrą studentów Akademii Muzycznej w Bydgoszczy Jerzy Godziszewski zarejestrował z kolei 4. symfonię koncertującą. Zanim przejdziemy dalej, proponuję kolejny, krótki fragment muzyczny. Ponownie nagranie live z 1992 roku, zarejestrowane w Bydgoskiej Akademii. Zabrzmi jeden z mazurków z opusu 62, jakże inny od poprzedzających go tańców. Zwróćmy uwagę, jak bardzo odwrócił kategorie brzmieniowe Godziszewski. Poprzedni mazurek, grany dźwiękiem dość konkretnym, może nieco surowym, z uwypukleniem dominujących w nim struktur metrorytmicznych. I chwilę później mazurek zupełnie inny. Mazurek impresjonistyczny, mazurek zamyślony, jakby zatrzymany w czasie. Mazurek, w którym główną rolę odgrywają zmieniające się plany brzmieniowe.
Kolejnym pytaniem, które chciałabym dziś postawić, jest pytanie jak? Jak grał Szymanowskiego Jerzy Godziszewski? Pytanie to wydaje się najtrudniejsze, jak i trudną jest sztuka oceny interpretacji. W przypadku wykonań na żywo mierząca się z ulotnością wykonania, w przypadku nagrań zawsze wobec transmitującej dźwięk technologii. Odpowiedź przynoszą liczne recenzje, jak ta po recitalu na festiwalu chopinowskim w Dusznikach Zdroju w 1983 roku. W Dusznikach grał Chopina i Szymanowskiego. Powiedzieć, że wspaniale to za mało, ale jak naprawdę opisać wielkość jego sztuki? O wielkości pianisty i artysty decyduje tu absolutna kompetencja techniczna, intensywna i odkrywcza penetracja w głąb tekstu kompozytorskiego, znakomity stan warsztatu pianistycznego. Rozumienie muzyki zdaje się z latami pogłębiać u Godziszewskiego, uzyskując niezwykłą kondensację w dźwięku, jego barwie, w artykulacji, w dynamice. Jest przy tym żarliwy, bezpośredni, ale też skupiony i nieuzewnętrzniający swoich przeżyć. Z kolei po wspomnianym recitalu na Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku napisano: podbił słuchaczy całkowicie i wywołał prawdziwy entuzjazm na sali. Znakomicie snać tego wieczoru usposobiony wykonał wariację bemol, 4 mazurki i maski Szymanowskiego. Nie tylko z kapitalną maestrią techniczną, ale także z ogromną swobodą i fantazją, urzekając barwnością swej gry oraz bogactwem dynamicznych gradacji. Jako potwierdzenie proponuję kolejny fragment muzyczny. Finał Szeherezady z cyklu Maski. Nagranie zarejestrowane podczas recitalu towarzyszącego uroczystości nadania pianiście stopnia doktora honoris causa przez Bydgoską Akademię w 2007 roku.
Zachowane nagrania oraz recenzje występów Jerzego Godziszewskiego pozwalają wskazać kilka elementów charakterystycznych dla jego sztuki wykonawczej. Był osobą niezwykle skromną, o raczej introwertycznej, nie narzucającej się osobowości. Lecz występując w roli wykonawcy często osiągał ogromne natężenie ekspresji i dramaturgii wyrazu muzycznego, czego przykładem była właśnie przywołana Szeherazada. W grze profesora uderza też niezwykłe skupienie na treści wykonywanej muzyki i jej autorze. Ograniczenie zbędnych gestów i teatralności wykonania, idące w parze z absolutną pewnością tekstu, niełatwego zresztą w stylistyce Szymanowskiego, oraz warsztatu wykonawczego. Jerzy Godziszewski dysponował wyjątkowo bogatą paletą brzmień i barw fortepianowych, ogromną wyobraźnią kolorystyczną i umiejętnością wielopłaszczyznowego kształtowania faktury wykonywanych utworów, co wydaje się uzasadniać skoncentrowanie się pianisty na muzyce pierwszej połowy XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem nurtów impresjonistycznych. Artysta dysponował też charakterystycznym rodzajem uderzenia, idącym w parze z niezwykle klarowną, wyrazistą artykulacją. Na zakończenie proponuję ostatni fragment muzyczny, początek czwartej symfonii koncertującej, nagranej z Orkiestrą Studencką Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w 2007 roku. Symfonii rozpoczętej dość wolno, raczej molto maestoso, w której partia solisty od początku umiejscawia się wyraźnie na pierwszym planie. Wykonywana jest dźwiękiem jasnym i klarownym, a niezwykle sugestywne, plastycznie prowadzone początkowe frazy wydają się inspirować orkiestrę, a zwłaszcza instrumenty dęte, do dalszego dialogu. Fortepian na chwilę schowa się w opadającym kontrapunkcie, by po chwili powrócić w melodii w tercjach. Zwróćmy też uwagę, jak pięknie zabrzmi w pierwszej minucie i 13 sekundzie nagrania tonacja d-moll. W dalszym przebiegu utworu to wciąż fortepian nadaje puls, wydaje się dyktować kształt i charakter struktur muzycznych, fortepian niezwykle wyrazisty, zdecydowany, konkretny. Fortepian, który nie ginie w masie dźwiękowej orkiestrowych kulminacji.
Szanowni Państwo, jest mi bardzo miło, że mogę brać udział w tegorocznej konferencji. Bardzo dziękuję Pani Dyrektor, Pracowni Kultury Muzycznej i Folklorystyki, dr Barbarze Mielcarek-Krzyżanowskiej. Dziękuję też Pani Ilonie Eismont z Fonoteki za ekspresowe przygotowanie nagrań. Wszystkim z Państwa dziękuję za uwagę. Życzę wszystkim, żeby muzyka ta pozostała z nami jeszcze przez chwilę, a najlepiej jak najdłużej.